Po ostatniej recenzji Hulka z filmu Spider-Man Całkiem Nowy Dzień pozostajemy w świecie pajączka, ponieważ jeszcze dwie figurki z poprzedniej części czekały u mnie aż do dzisiaj na swoją kolej. A są to Lizard i Electro z filmu Spider-Man Bez drogi do domu. Cześć, witaj na kanale Freak Toys i zapraszam Cię na recenzję. Ale zanim jednak wyciągniemy te figurki, przyjrzyjmy się na początek ich opakowaniom, gdzie na górze po lewej stronie umieszczone zostały loga serii figurek Marvel Legends. Natomiast poniżej znajdziemy transparentne okienka, przez które widać nasze figurki wraz z załączonymi do nich akcesoriami. Natomiast na samym dole znajdziemy logo filmu Spider-Man Bez drogi do domu, a także logo producenta, czyli firmę Hasbro. Jeżeli obrócimy te opakowania na bok, to tutaj również znajdziemy podobne loga czy też napisy, a także pierwsze z grafik przedstawiające nam naszych bohaterów. Natomiast z drugiej strony widzimy dokładnie te same grafiki, choć troszeczkę większe, natomiast na odwrocie tych opakowań po raz kolejny widzimy dokładnie te same grafiki. Szkoda, że nie pojawił się tutaj na przykład plakat filmowy, ale poza tymi grafikami znajdziemy też tutaj krótkie opisy postaci. I w przypadku Lizarda mamy tutaj Dr. Connors powraca w swojej gadziej postaci, gotowy stawić czoła Spider-Manowi. Natomiast jeżeli chodzi o Electro, tutaj mamy przeniesiony z innego wszechświata dzięki zaklęciu Doktora Strange'a. Max Dillon powraca silniejszy niż kiedykolwiek jako złoczyńca manipulujący elektrycznością. I to tyle, jeżeli chodzi o te opakowania, także teraz je otwórzmy i sprawdźmy, jak te figurki prezentują się bez nich. Chwilę po wyciągnięciu tych figurek z opakowań oraz złożeniu Lizarda, ponieważ trzeba było doczepić do niego ogon, przechodzimy od razu do mierzenia wielkości. Jak wiesz, te figurki zostały stworzone w skali 6 cali. A więc sprawdźmy zatem teraz, jak to przełożyło się na wysokość tych figurek w centymetrach. Otóż Electro mierzy około 16 cm, natomiast w przypadku Lizarda tutaj mamy już 19 cm. Dla porównania przygotowałem dwie inne figurki w dwóch różnych skalach i dzisiaj będą to postacie z filmowego DC. Pierwszą z nich będzie 6-calowa Katana z filmu Suicide Squad od Mattel, natomiast drugą figurką będzie 7-calowy Dwayne The Rock Johnson, oczywiście z filmu Black Adam z serii DC Multiverse od McFarlane Toys. Jak widzimy, w przypadku Electro ten jak najbardziej pasuje do tej skali 6-calowej. Natomiast Lizard był troszeczkę większych gabarytów, a więc tutaj wielkością bardziej pasuje do figurek 7-calowych, co oczywiście też jak najbardziej wpływa na plus. Na koniec tych porównań dorzucam jeszcze dwie figurki, a są to główny bohater tej historii, czyli Spider-Man, w którego wcielił się Tom Holland, oraz Flint Marko, znany jako Sandman. Obie te figurki pochodzą z serii Marvel Legends i muszę przyznać, że wszystkie cztery świetnie do siebie pasują. Przejdźmy teraz do akcesoriów, które dodane zostały do tych figurek i zaznaczam, że nie ma ich tutaj za dużo jak na klasę Deluxe, w której te dwie figurki zostały sklasyfikowane. Otóż jeżeli chodzi o Electro, to znajdziemy tutaj zaledwie dwie dodatkowe wymienne dłonie, a więc łącznie mamy ich 4, z czego dwie to pięści, a dwie kolejne to dłonie rozluźnione. Natomiast ostatnim dodatkiem dla tego antagonisty są dwa żółte elektryczne efekty, którymi możemy opleść ręce tej figurki. Nie powiem, wygląda to spoko, ale przydałoby się coś jeszcze. Na przykład wymienna głowa z wizerunkiem Jamie'ego Foxxa, bez tej elektrycznej maski. Co do Lizarda, tutaj sytuacja wygląda bardzo podobnie, ponieważ do tej figurki również dodano dwie dodatkowe wymienne dłonie, a więc łącznie mamy na stronę prawą pięść oraz dłoń rozluźnioną z 4 palcami, co oczywiście pokrywa się z filmem, a na stronę lewą dwie dłonie otwarte, z czego jedna bardziej od drugiej. Oczywiście przyda nam się to do pozowania. W tym celu mamy tutaj do dyspozycji ostatni dodatek, którym jest wymienna gadzia głowa, z tym że z zamkniętą paszczą. Fajnie, że taka tutaj jest, ale raczej przy ustawianiu tej figurki na półce zostanę przy tej pierwszej głowie. A więc jak widzisz, producent mógł postarać się troszeczkę bardziej i dorzucić coś jeszcze. Przyjrzyjmy się teraz figurkom z bliska i na pierwszy ogień weźmy Lizarda. Zaczynając od jego głowy, Lizard otrzymał bardzo ciekawą, masywną, teksturowaną rzeźbę. Cała głowa pokryta jest charakterystyczną, łuskowatą skórą, a delikatnie wydłużony pysk, ostre zęby i wyraźnie zaznaczone oczy nadają mu naprawdę groźny wygląd. Z tyłu głowy płynnie przechodzi ona w szeroką, masywną szyję. Korpus jest mocno umięśniony, a cała powierzchnia ciała została pokryta drobną fakturą przypominającą gadzią skórę. Na klatce piersiowej i brzuchu zastosowano jaśniejsze malowanie, które dobrze podkreśla rzeźbę mięśni. Schodząc do kończyn mamy długie i masywne ręce zakończone dużymi, szponiastymi dłońmi.
Nogi są równie potężne, z wyraźnie zaznaczonymi mięśniami i łuskami, a na końcu znajdują się charakterystyczne gadzie stopy z długimi pazurami. Całą sylwetkę uzupełnia oczywiście długi, gruby ogon wychodzący za pleców. W przypadku Elektro uwagę od razu przyciąga charakterystyczna elektryczna maska, która zakrywa połowę twarzy Elektro. Niestety przez ten fakt nie zobaczymy dokładnie odwzorowanej twarzy Jamie'ego Foxxa, który wcielił się w tę postać. Schodząc niżej widzimy czarny dopasowany strój z żółtymi elementami, który pokrywa cały tors. Z uprzęży na tułowiu wychodzą żółte przewody, podkreślając elektryczny charakter Elektro. Na przedramionach i dłoniach natomiast znajdują się czarne rękawice, do których doprowadzone zostały te przewody. Niżej mamy jasnobrązowe spodnie z czarnymi przeszyciami na kolanach, do których również zamocowano te same żółte przewody. Całość uzupełniają pomarańczowe buty, które dobrze kontrastują z resztą stroju. Moim zdaniem obie te figurki bardzo dobrze oddają wygląd postaci z filmu Spider-Man bez drogi do domu i z wielką przyjemnością ustawię je na swojej Spider-Manowej półce, którą pokażę na końcu tej recenzji, a więc koniecznie zostań do końca. No to sprawdźmy jeszcze, jak wygląda pozowalność tych figurek i tym razem zacznijmy od Elektro. A więc głowa znajduje się na stawie kulkowym, który jest dodatkowo umieszczony na ruchomym stawie, dzięki czemu możemy obracać głowę na boki, pochylać w dół, a także unosić mocno do góry. Ramiona moglibyśmy obrócić o 360 stopni, ale przez te kable jest to niemożliwe. Dodatkowo możemy też obracać w bicepsie, poza tym zginać w łokciu. Tutaj oczywiście mamy podwójny staw, no i oczywiście ruchome nadgarstki, które możemy obracać dookoła, a także pochylać w przód i odchylać w tył. Talia ruchoma jest w 2 punktach i są to 2 stawy kulkowe. O dziwo! Pierwszy znajduje się pod klatką piersiową, a drugi w pasie, dzięki czemu możemy również pochylać figurkę w przód, odchylać mocno w tył, a do tego pochylać na boki. A więc jak widzisz, mamy tutaj dobry zakres ruchu, ale mamy też tutaj taki minus. Przy obracaniu talii wypinają nam się te kable. Oczywiście można je przykleić i się nad tym poważnie też zastanowię. Nogi możemy unosić do góry, w tył, na boki. Poza tym możemy obracać też w udzie, zginać w kolanie. Tutaj również mamy podwójny staw i wszystko tutaj ładnie pracuje. No i oczywiście ruchome stopy, góra, dół, a także na boki. Przejdźmy teraz do Lizarda. I w tym przypadku pozowalność wygląda nieco inaczej. Zaczynając od głowy, tutaj również mamy staw kulkowy, dzięki czemu możemy obracać głowę na boki, unosić do góry, a także pochylać w dół. Poza tym mamy też ruchomą szyję, którą możemy pochylać w przód, odchylać w tył, obracać na boki, co nie wygląda dosyć estetycznie, jeżeli za bardzo obrócimy, no ale fajnie, że taki ruch się tutaj pojawia. Ramiona możemy obrócić o 360 stopni, unosić od i do ciała, poza tym możemy też obracać w bicepsie dookoła, zginać w łokciu, tutaj mamy również podwójny staw, no i oczywiście ruchome nadgarstki, przód, tył, wszystko się zgadza. Talia ruchoma jest tylko w jednym punkcie i tutaj pod klatką piersiową znajduje się taki staw kulkowy, który również pozwala nam na obracanie na boki, a także pochylanie w przód i odchylanie w tył, a także na boki. Nogi możemy unosić do góry, w tył, na boki. Poza tym możemy obracać w udzie dookoła, zginać w kolanie. Tutaj również mamy podwójny staw. No i oczywiście ruchome małe stopy, góra, dół, a także na boki. No i oczywiście nie możemy też zapomnieć o ruchomym ogonie, który możemy unosić do góry, w tył, a także obracać nim dookoła. Czy ta pozowalność jest tutaj wystarczająca? Myślę, że tak. Na pewno ustawimy te figurki w ciekawych pozach. Podsumowując, pierwsze figurki tych postaci dostaliśmy kilkanaście lat temu dzięki 2 częściom filmu The Amazing Spider-Man, ale wyglądały one dosyć przeciętnie. Figurki, które dostajemy teraz, biją je na głowę pod względem budowy i rzeźby, a także malowania. Z pozowalnością też jest lepiej, a i akcesoria, choć jest ich mało, to też dają radę. A więc moja ocena dla tych figurek to mocne 8,5 na 10. I na pewno warto dodać te figurki do swojej kolekcji. I jeżeli o tym mowa, to zapraszam Cię teraz na moją półkę filmowego Spidermana. Koniecznie daj znać w komentarzu, jak Ci się podoba, a do tego zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał i do zobaczenia w kolejnej recenzji. Cześć!